Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś Residence. Dzień dobry, Michał Dudkowski, Duduś Family Filipiny. Witam Was z Walencji. Przetransportowałem się z Manili do Walencji. Idę do resortu wynająć pokój. Ładnie wygląda resort. Widzę, że już jest zainstalowany tutaj podgrzewacz na dachu. Tu jakieś takie baraki są. Widzę, ogrodzenie powstało. Takie trochę wysokie. Kurde. Ze 4 metry ma. A będzie chyba troszkę wyższe jeszcze. Zobaczymy. Na pierwszy rzut oka dużo zmian. Ale to, jak się zapoznam z tym, powiem Wam więcej. Tutaj wylali dzisiaj rano. Widziałem filmiki. Na budowie cisza. O, tutaj zaczęli przygotowywać pod... Sporo tego. Zaczęli przygotowywać pod... parking. Okej. Trochę jeszcze muszą tu porobić. Zobaczmy, co tam się dzieje. Dzień dobry. Tutaj otwieramy, wchodzimy do resortu. O, wody jeszcze nie ma. Powiem wam później, jak trochę ogarnę. Tu widzę, już płytki są w pokoju. Agnes, chwali się. Dach też przyjechał, ale jeszcze nie zamontowali. O, i grilla robią. Hello! O, cześć Mati! Ha. Stęskniłeś się? Tak. Dawaj buziaka. Jak tam? Dobrze. Cześć Lili! O, stęskniłaś się? Tati. Hello! Happy Mother's Day! Thank you. Aray. Oh, You sorry. all the time. Oh, we're just saying. Yes, the same. Oh, we are family? We are family. Super! We are doing the grill. Hold Ah. Tata hand. Ah. Oh, we will. Okay, what we will do? Like this. We will run Wait, I need... circles. Be careful. No, aray. It's painful. Ah, Let Tata put his thing. poczekaj, co tu grillujecie? Too hot. No, it's very hot. Ho. Grill. Nose. It's very hot. Yeah. What is pork? Pork and chicken. Pork and I chicken. was helping Mama with the breast. smoke. Pomagasz mamie? You have there also the Bardzo- bread and spaghetti. Oh, I'm not so hungry. Hungry? It's for tomorrow, not today. I have running nose. Oh, congratulations! You're one of them. I left my bag. I zostawić. Co tutaj się dzieje? I go inside. You left my bag. Good afternoon. Daddy, open your bag, please. Nothing there. You know? Cześć Charlie. It's Daddy just reading it. Co ty? Charlie. Charlie mnie nie poznał. Chodź tu, Charlie. Chciał mnie ugryźć. No chodź tu do mnie. Ty. No chodź tam. No chodź. No chodź, cieszysz się? Oj.
Oj, 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 oj. Ciu, ciu, ciu. O, ciu, 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 ciu. O, o, o. O. Oj, on ma chyba coś z oczami. Lily wala Dopiero mnie obwąchał. Mama, I want Lily wala vanilla. Lily have new name? Yeah. No. Mama, Oki, oki, bo psujesz. I want to change Oh. Lily's name. Daddy. Oki, Mama, wait, I need to remove the shoes. change my name. Już chcesz zmienić swoje imię? No tak. Dlaczego? Mama, nie lubię moje imię, jest to boring. Ale ja uwielbiam twoje imię. Masz to bardzo fajne imię. Nie, ja chcę drugi imię. Aha. To jest fajne z drugi imię. Oj. Ja chcę mieć drugie imię. Ale masz drugie imię, Dawid. Dzień dobry wszystkim, Michał Dudkowski, Filipiny. Witam na budowie. Mamy piękny poranek, jest godzina 7:30. Za pół godziny zaczynamy budowę, ale przyjechałem. Nie mamy formana, nie mamy wody. W ogóle jedno wielkie gówno. Tragedia. Kurwa, śmieci przenieśli. Kurwa, ale jak dzieci. Śmieci przenieśli z jednego miejsca na drugie. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. A. What nothing? Zero balans. Nie ma wody, tak? A to jest za nisko. A, no commento. Słuchajcie, no jak wyjechałem, to odłączyli wodę i zużyli 6 tysięcy litrów w 4 dni tak naprawdę. Więc pięknie się zaczyna nowy tydzień. Ale co, widzimy już ogrodzenie jest. Zostało tylko jeszcze parę centymetrów tutaj, żeby zrobić ogrodzenie. Co tu jeszcze jest? W ogóle wiecie, jestem tutaj pierwszy raz od 4 dni. Podobno jakieś duże zmiany. Tak naprawdę, więc musimy się przejść. Barierki zrobione w pokoju numer 3. Tak, tutaj zabezpieczone. Przejdziemy się po wszystkich pokojach. Tak. Tutaj no fugi. Fugi kupiliśmy, trzeba zafugować. Ale co to jest tutaj? Co to tutaj kurde jest? No czemu to tak ma być? Nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem. O, ale to jaskinia troszeczkę się zmieniła. Zrobili jaskinię i zaczęli robić zbrojenie pod kaskadę. Good morning. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy ten nieszczęsny pokój z tymi płytkami, którego jeszcze nie rozwiązali. I tutaj jest zostawione to. No dobra. Okej. Pójdźmy. O, tutaj jest dużo zmian, bo jak widać ogrodzenie już zrobili level 0, że tak powiem. Tam BIM też wylany. Tu zrobili post, który ma wzmocnić. Więc chyba dzisiaj będą robić to, coś mi się wydaje. O, i Charlie jest. To wszystko trzeba teraz wyrównać tutaj. Ale muszą jeszcze zrobić jeden level do levelu 0. To nie jest level 0. Najgorsze to, że nie mamy kierownika tutaj formana, bo się zwolnił. Zobaczmy, jak wygląda budynek pracowniczy. Tutaj oczywiście, to już widzieliście wczoraj chyba, jak przyjechałem, zaczęli przygotowywać parking.
A tutaj jest pokój Agnes. No i spoko. Jest ok. Pokój pracowniczy, drugi. O. Wygląda ok. No słuchajcie, pójdę jeszcze na górę na pokoje, zobaczcie, jak to tam wygląda. Pokój numer 4. Widzę farby zostawione. Tu trzeba zrobić, tu też nic nie zrobione tutaj. Bez komentarza powiem, zostawię to. Pokój numer 5. A czemu to nie jest zainstalowane tutaj? A? Kto tego nie zainstalował? Niezabezpieczone. Ciekawe. Tutaj sokoły zrobione, ale one chyba są przyklejone. Czemu tu jest tak? Co to kurwa ma być? To ma być 90 stopni. Pogrzało ich. No, ja pierdolę. Nie no, kurwa. Grubo, grubo. Ja pierdolę. No komentarz. Panie i panowie, mamy kolejny dzień. 23 pracowników dzisiaj. Woda już jest. Z 33 zrobiło się 22 po tym, jak odszedł foreman. I nie mamy formana. Uznałem, że nie będziemy go mieć. Nie zostało dużo do zrobienia, żeby mieć formana. W pokoju tutaj dla pracowników zostały do położenia tylko cokoły. I zaczęliśmy kłaść płytki w kolejnym pokoju. Najpierw layout robią. Tutaj też zaczęliśmy robić parking. Jeśli chodzi o to, bo mamy kompaktor, więc możemy tego... A. Kurczę. Tutaj mamy... O. Robimy w tym momencie rusztowanie po to, żeby zacząć stawiać halobloki tam. No i też kontynuujemy tutaj, jeśli chodzi o wzmocnienie ogrodzenia tutaj przez ten post. Jedna osoba robi płytki, 3 osoby robią, pracują tutaj na kaskadzie. Tutaj widzicie, robimy, stamtąd będzie schodziło, będzie tak po półkolu. No wszystko będzie tak połączone, prawda? Pójdźmy sobie na górę, jak to wygląda. Ogólnie mniej pracowników, mniej pilnowania, może będzie dokładniej. Bo w paru miejscach się dosyć bardzo wkurzyłem dzisiaj rano. Żeby to był wystarczający dobry standard. Tak? Straciliśmy też spawacza, bo spawacz jako był kiedyś formanem. Zamiast spawać, no to sprawdza to, co zostało. I kończymy płytki w pokoju numer 6 na ścianie. Czemu to tak? To jestem ciekaw, nie patrzcie.
Good food. No komento. Muszę go słuchać. Kurwa, on kłaść płytek nie umie. Ja pierdolę. O, Mati, wróciłeś z szkoły. Jak było? Co to za nowa książka? Dostałeś w szkole? Jak Czy- mamy. Mama ci kupiła? No tak. No tam ogólne kałasy. Żebyś mógł trenować czytanie? No tak. Patrz. Tutaj jest czytanie. O, to przeczytaj mi. Tutaj, tu tymi dużymi literami. Ale od tego. Tata, if this is the pig. Nie. What? Pencil. So I need. And what's this? What's this, Tata? Przeczytaj. Litera po literze. Ball pen. No, przeczytaj. Hey, Jaka litera? Moses. Jaka litera? P. P, A. A, P. E. R. L. What is the paper? Paper. Paper. So I need to check the list. You have paper? It's equipment what you need. Paper, pencil, eraser. A? No słuchajcie, mamy dzisiaj prawie koniec dnia, została mi ostatnia godzina pracy. Zwolniłem tego glazurnika. Nie spierdala, kurde. Będziemy mieć strasznie dużo poprawy. Przejdziemy się teraz i zobaczymy co, gdzie i jak. Call Agnes here. No, tak wygląda pokój. Tu jest pokój numer 2. Mamy 4 razy 3, czyli 12. Ale to nie było dzisiaj wszystko. Dzisiaj tutaj jeszcze było też zrobione. Raz, dwa, trzy. 3 i docinki. Więc okej. Jelin teraz będzie sprawdzała, czy nie są głuche płytki. More. No to jest okej. No, this is okay. No yeah, it's okay. It's really good. Płytki w pokoju, można powiedzieć, są ok dla pracowników. A co, what happened? Damy kolejną ekstra robotę. What happened? You make the level. So because info is so like down going here. It must be slope there. Yeah, but it happen is going here. So they are going to remove that one. That's what I told the foreman many times. Pipe going there. It's not too down. No, więc załamka goni załamkę. Uszkodzony sprzęt, podwójna robota. Po prostu Ipaubos ka na? no komentarz. A, i oczywiście jeszcze podwójna robota, bo płacimy.
No poza tym, że kurwa no commento, jesteśmy na ogrodzeniu. What happened here? Can you tell me? No okay. Why the backhoe don't make the hole here? Wait for just for No commento. Do you understand? For what we lose the time? Make the support first. Yes? Backhoe arrive here and make the hole for the tank, yes? Or no? Wiecie co, chyba przestanę nagrywać, bo po prostu ośmieszam się. I to, co tutaj się dzieje, po prostu mnie dobija. Nie, no commento. Słuchajcie, no tyle dzisiaj zrobili. Zrobili te level 0, teraz przygotowują beam, żebyśmy mogli to potem wyrównać. Problem jest w tym, że wszyscy jakby chcieli, żebyśmy robili to całe życie tutaj budowali, bo robią w złej kolejności. To jest problem. Dzisiejszy dzień chyba będzie jeszcze dodatkowy materiał, bo po prostu mam podziurki w nosie ich pracy. Podziurki w nosie ich pracy. Zobaczmy, co tutaj zrobili. Przygotowują formy do ogrodzenia tutaj, ale coś wolno im to idzie. Jest źle. Bardzo źle. Koniec pracy na dzisiaj. Tak wygląda ogrodzenie z zewnątrz. Tutaj musimy wylać ten beam. Dopiero później będziemy backfilling. Tutaj będziemy to... Trochę się boję, że tam koparka nie będzie miała jak wjechać. Aby tam to zasypać. Tu na razie to zostawiamy. Kończymy beam, wylewamy to. Mało dzisiaj zrobili. Jak na tyle osób. Ale mamy 2 osoby mniej. Jedna pracowała pół dnia, a jedną zwolniłem. Tego naszego kochanego type-sittera. Tak to stąd wygląda. Może mi żaden kokos na głowę nie spadnie. A tu jeszcze będzie metr do góry, żeby samochody nie widziały, jak będą jechały stąd, tak jak mówiłem wam wcześniej. Zakończyliśmy pracę na dzisiaj. Wyznaczyliśmy nowego lidera grupy. No i wróciliśmy do zmian sprzed ostatniego formana, czyli wszystko przechodzi przeze mnie. Przez lidera. Mamy 2 osoby, które mają wystarczającą wiedzę. Dużo nie zostało do zrobienia tak naprawdę. Ogrodzenie i backfill tak naprawdę. Pójdziemy jeszcze zobaczyć do tego nieszczęsnego pokoju, gdzie zwolniłem pracownika, czy sam się zwolnił, jak pokazałem mu błędy. Oczywiście już nie na kamerze, bo byłem podłamany, ale w połowie dnia po prostu spakował się i pojechał. Więc pójdziemy sobie do pokoju numer 6. Nieszczęsnego pokoju numer 6. Nieszczęsny pokój numer 6. Widzicie, te płytki wszystkie, kurwa, są bez levelu, poobcinane, byle jak, wszystko jest do zrywania. Na ten temat będę jeszcze dyskutował jutro z osobą, która robiła u nas w domu. Ona ma pomysły, żeby to naprawić. Cokoły, kurde, nie popodcinane, 45 na 45 stopni. No po prostu jeden wielki bajzel. Naszym liderem została osoba, która po prostu lubi tą pracę. Tak to tutaj jest, że ciężko znaleźć osoby, które mają wystarczającą dużą wiedzę.
Powiedziałem, że nie chcę na razie pokoje, ja sobie mogę sam zakończyć pokoje. To jak ktoś przyjedzie, sobie zakończymy pokoje, to nie jest problem. Problem jest zrobić ogrodzenie, wyrównać teren, żebyśmy mogli zacząć wreszcie normalnie tutaj funkcjonować. Będzie oczywiście jedno z utrudnień, czyli cement i wszystko będzie poza murem, więc trzeba będzie donosić, ale przełożymy ten. Dzisiaj robili też głównie zbrojenie na naszej tutaj kaskadzie. Więc kaskada, jak widzicie, jest połączona to z tym i będzie też stąd spływała i stamtąd spływała. No, podobnie, może nie identycznie. Są też różne ciśnienia, będą większe ciśnienie będzie do zjeżdżalni, inne, mniejsze będzie do kaskady. Na siłowni, odkąd wróciłem z Manili, nie byłem, bo coś mnie jakaś choroba chyba bierze. Hey, it's construction site. Nie chodzimy tutaj. Because it's our place. There is entrance. Tak? Dla gości. Powoli to zaczyna wyglądać, prawda? Tutaj będzie na równo. Tutaj będziesz miał trawkę i miejsce do zabawy. Because here's going to be the playground. Może, nie wiem, zobaczymy. Nie idź tam na razie, bo tam dużo gwoździ i ten. Chodźcie do domu. How are you, Lily? I wanna go for not over Say monkey here. Ale to nie... Come on, chodź. Nie. Zostaw. O! Bu. Oki. Dzieci na budowie. Lily, watch your step. Everything can move and you can fall down. Don't push, Matti. Who have the... Is your coffee? A. Oj, Charlie oczywiście. Charlie, tak. Nie poznajesz pana. That's a Charlie. Co chcesz? That's a Charlie. No, Charlie był cały dzień. Don't go there. Hey, no, there no, because just put the tiles there. Słuchajcie, 30 płytek dzisiaj, może trochę więcej. Zostali trochę po... Nie, nie wchodź. It's just new tiles. Don't go there. Yeah, don't go there, Mati. No, tutaj będzie pokój dla Agnes, a tam będzie dla pracowników. A tutaj będzie płot zrobiony. Don't go there. This thing. That I want this one to be this thing. I want to sleep. That I want to sleep. O. No, co mi powiesz, pewnego? Masakra. Mama, I No, want to masakra. sleep No there. commento. Mama, I want, course. that Very I pity want for to sleep construction there. site. That I want to sleep. No engineer. No foreman. No boo. I I don't know. They don't No knowledge. Zero knowledge. because we don't hire anyone. No nie, zapytaj mnie, bo sorry, mam jakąś wiedzę. I have some knowledge, you know? And I arrive, and what you doing? But the thing is, you are not all the time there. Every minute I can be here. Don't start something without my permission. Nie wiem, cały czas jakieś kurde podwójna robota, bo nie wiedzą jak się ogarnąć. Dobra, i tak na koniec jakieś małe Q&A specjalnie dla Was. Jedziemy z pytaniami, mamy kilka pytań. Magda B.9136 napisała: czy te barierki w dolnych apartamentach są konieczne? Ładniejszy widok na basen z pokoju byłby też bez tych szczebelek i optycznie większa przestrzeń. Czy są konieczne? No już są, więc czy by były konieczne? Ja osobiście uważam, że tak, bo to jest dalej przestrzeń Waszego pokoju. Jeśli bym ich nie zrobił, no by ten balkon był taki, można powiedzieć, trochę wspólny. Wiem, o co Wam chodzi, ale dla bezpieczeństwa i tak, żebyście mieli po prostu tą przestrzeń większą, zrobiłem barierki. Takie, nie wiem, według mnie tak jest lepiej, tym bardziej, że większość w resortach jak byłem, no to taki sposób właśnie odgrodzenia się od innych pokoi, innych osób był ok. Tym bardziej, że jak ktoś napisał też w innych komentarzach, czy to powiesić ręcznik, czy coś, czy tak, żeby dziecko nie wpadło od razu do basenu, to jest na plus. A więc tyle w temacie, już są, więc ich nie będziemy zmieniać i uważam, że będzie ok z nimi.
I tak jest dosyć duże przejście, prawda? Tam 1,5 metra jest, jeśli chodzi o przejście tych barierek, więc będzie fajnie, mówię Wam. Dobra, jedziemy dalej. Daniel Moraski napisał: Michał, czy dużo to pracy, żeby wprowadzić napisy w blogu u żony? Tutaj Daniel mówi o blogu Dudkowski de Familia, który prowadzi moja żona, głównie w języku tagalog, tam złamanym angielskim, jak ze mną rozmawia. Powiem szczerze, że z jednej strony nie jest to dużo, ale nie zawsze tłumaczenie te automatyczne, które używam z CapCuta, tłumaczy bloga po pierwsze, a jeśli tłumaczy, to też będzie nie najlepsze tłumaczenie. Czasami wstawiam po angielsku, a jak znajdę czas, to też będę wstawiał po polsku, bo to nie jest problem, jeśli mi przetłumaczy CapCut, ale tak średnio, nie wiem, 20-30% filmów nie tłumaczy i nie chcę w ogóle przetłumaczyć, nawet jak robię tam różne zmiany na żaden język, ni to angielski, ni to polski. Bo jak już przetłumaczę na angielski, no to nie ma problemu wtedy z polskim. Spróbuję to zrobić, ale wierzcie mi, że te tłumaczenia, które nawet ja wrzucam po angielsku, no to są tragiczne. To są tragiczne i ja nie mam czasu, żeby zaglądać do tych tłumaczeń, poprawiać literki, poprawiać, wiecie, jakieś rzeczy. Czasami je wrzucam po prostu, żeby były, ale są bardzo dużo błędów, po prostu. Ale spróbuję, ok? Kolejne pytanie. Daria Urbańska 7891. A dlaczego ten mur jest taki wysoki? Takie przepisy czy inny powód? Fajnie to się zapowiada wszystko. Mur jest taki wysoki. Głównym powodem tego jest to, że ta firma, z którą podpisaliśmy kontrakt na zakup i budowę działki, zanim zaczęła budować, nie wyrównała terenu. I mamy różnicę około 1,5 metra z jednej strony działki, a z drugiej strony działki. I żeby wyrównać to tak naprawdę do tej wyższej części, to tam musi być po prostu z drugiej strony musi być wyższy mur. W środku mur, poza częścią, gdzie odgradzamy się od drogi, tam będzie około 4 metrów, to dookoła cały będzie miał około 2 metrów. Więc pod tym kątem to nie będzie strasznie wysoki mur. Z zewnątrz będzie wysoki, tak. Ale za tym idzie, to też dla nas lepiej, bo będziemy wyżej, jesteśmy wyżej, a nie niżej, czyli nie będziemy się martwić o zalania, tak? Inny powód, jeśli chodzi o jakieś niebezpieczeństwa, czyli kradzieże, włamania, zdarzają się na Filipinach. Nawet u nas w rejonie słyszałem, że potrafili wejść, bo dowiedzieli się, że obcokrajowiec ma w sejfie 1,5 miliona, na przykład peso, co jest jakieś, nie wiem, mniej niż 100 000 złotych. No i wchodzą i zabierają cały sejf, no bo obcokrajowiec zapomniał przykręcić sejfu do ściany. No. Dużo osób, wiecie, my chcemy, żeby była ochrona, będzie monitoring, to w zupełności odstraszy. Ale w miejscach, gdzie są po prostu łatwe pieniądze, nikogo nie ma w domu, łatwo wejść, brak monitoringu, no to kradzieże się zdarzają jak w każdym kraju, gdzie ludzie po prostu nie mają pieniędzy. W Polsce też się zdarzają i tak samo jest w Polsce. U nas, no mówię, płot nie jest zabezpieczeniem przed tym, bardziej monitoring i ochrona 2-4 na dobę, która będzie po prostu 3-4 ochroniarzy na zmianę po 8 godzin i oni będą pilnować, tak? Więc to plus monitoring powinno dać wystarczający dobry efekt. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Ewa Adriańska 829. Michał, to pytanie na osobny filmik. Czy to mleko łaciate jest droższe od filipińskiego? Jak resort będzie gotowy, to Polakom do kawy serwujcie łaciate. Na pewno jest droższe, nie wiem, sprawdzałem cenę, ale nie dowiedziałem się. Będę kolejnym razem w supermarkecie, to postaram się sprawdzić, czy chcę Polakom serwować mleko łaciate. No nie. Po pierwsze, ja nie wiem, w jakim stanie. To widać ewidentnie, że to jest polskie opakowanie i one przyjechało z zagranicy, z Polski, tak? Rozlewane w Polsce. Więc nie chciałbym serwować mleka, które jechało, nie wiem, 2-3 miesiące na jakimś statku. Wolę jednak przystać przy filipińskim, to jest tak samo smaczne mleko, jak te z Polski, według mnie. Więc polskiego mleka u nas nie będzie, co najwyżej będzie woda ognista polska. O to będę zabiegał, że jednak jak ktoś przyjedzie i będzie chciał się napić wody polskiej ognistej, to będzie dostępna. Kolejne pytanie. Dawid Kaczmarek.
1054. Mam pytanie. Jakie atrakcje podczas pobytu na miejscu, chodzi mi o okolice? Jest tego dosyć dużo, w zależności kto co lubi. Zaczniemy od najważniejszego, czyli Darwin i centra nurkowe. Do tego Apo Island, można pływać z żółwiami i jest ciekawa, fajna wycieczka. To jest taka jedna z najbliższych atrakcji. Kolejna jeszcze bliższa atrakcja, no to jest wodospad Kasaroro. Przy wodospadzie też są fajne atrakcje typu właśnie baseny z tego wodospadu zrobione, z tej wody z wodospadu są zrobione forest camp. Kolejna sprawa to jest wodospad Pulang Bato. Są tam i zimne źródła, i ciepłe źródła. Fajne miejsce do zdjęć, bo są mosty. Takie atrakcje pod Filipińczyków i też Europejczyków. Jak ktoś jest pierwszy raz, to robi to wow. To są takie główne atrakcje, czyli Kasaroro, Pulang Bato, Apo Island, nurkowanie. Kolejne atrakcje, no to też w takiej bezpośredniej, no to mamy aquaparki, no ale to takie, wiecie, to samo co w Polsce, albo i dużo lepsze w Polsce. Mamy 2 aquaparki, ale fajne takie na chillaucik sobie na odpoczynek. Jeden to jest Mango Ranch, a drugie to jest Fort Royal. Kolejne atrakcje to już są w troszeczkę dalszej okolicy, czyli wyspa City Hall, gdzie mamy ładne plaże, jest rzeka podwodna i jest parę takich atrakcji, właśnie też wodospady. To jest taka najbliższa atrakcja, no to jest 1,5 godziny promem od nas. Kolejne to jest jednodniowa wycieczka, można robić sobie wycieczkę do Kawasan, czyli najpiękniejsze wodospady na Filipinach. To jest wycieczka, która trwa około 3 godziny jazdy trzeba liczyć, tak? Pół godziny do promu, 1,5 godziny do wodospadu, to mamy 2 godziny, no i promem około godziny, czyli 3,5 godziny w jedną stronę, 3,5 godziny w drugą stronę. Też jeśli ktoś bardzo chce, no to potem można sobie zrobić na przykład 2-dniową wycieczkę, zostać sobie w Moalboal, popływać z sardynkami, pobyczyć się na ładnej plaży w Moalboal, no i też poimprezować, bo to jest takie miejsce, powiedzmy, imprezowe. Kolejna taka jednodniowa wycieczka, no to jest Oslop, czyli pływanie z whale sharkami, rekinami wielorybimi. To jest 2 godziny drogi, tak? Pół godziny do portu, godzina promem i pół godziny od promu do whale sharków. Tam się spędza około 3-4 godzin, prawda? Trzeba poczekać, musi być szkolenie, że nie wolno tych whale sharków dotykać i tak dalej, i tak dalej. Tak, mniej więcej 2 godzinki, potem pół godziny z nimi pływania, tak? Niektórzy nie wskakują do wody, inni wskakują i pływają z nimi razem. Trzeba bardzo uważać, bo ja tam byłem 2 razy i one nieraz potrafią podpłynąć za ciebie. A wierzcie mi, że jak taki whale shark dotkniecie go, skóra do jego skóry, to on jest jak papier ścienny, od razu zrywa i robi ranę. To dla tych, którzy chcą takie atrakcje, prawda? I to są takie, można powiedzieć, clue tego miejsca, tak? Dlatego uważam, że nasz resort jest dla osób, które zwiedzają Filipiny na kilka dni. Tak? Bo już jak się jedzie na City Hall, no najlepiej tam zostać sobie parę nocy. To nie jest tak, że w jeden dzień się jedzie i się wraca. Ale jeśli chodzi o zwiedzanie Cebu, no to będą wycieczki takie właśnie jednodniowe, bo tutaj jest krótki prom, on tam płynie mniej niż godzinę czasu tak naprawdę. A jest co zwiedzać, bo Kawasan i Oslop jest jednym z must have tak naprawdę na Filipinach. Potem dalej, jeśli chodzi o Negros, no to mamy miasto Sipalay, ładna plaża, jest parę wodospadów na północ, ale wszystko w takich dosyć dużych odległościach, prawda, jak 3-4 godziny drogi, więc to już raczej na takich, którzy bardziej chcą jechać bardziej na północ, Oslop, do Boracay na przykład i sobie zwiedzić tą okolicę, niż taka wycieczka, żeby pojechać tam i z powrotem, bo uważam, że to jest akurat za daleko, żeby było warte zobaczenia, tak? No i tyle, jeśli chodzi o atrakcje tutaj dookoła, czyli nie jest tego wcale tak mało. Na pewno pomoże, jak będzie lądowanie, międzynarodowe loty będą. To bardzo pomoże, bo wtedy można przylecieć tutaj i tutaj tą środkową część Filipin sobie zwiedzić, bo to jest dobre miejsce na wypad na środkową część, tak? Wiecie, wy przyjeżdżacie na przykład do Dumaguete, wypożyczycie samochód, najpierw zwiedzacie tutaj teren Dumaguete, no idziecie na północ, zwiedzacie Negros, jedziecie na Iloilo i do Boracay. I potem
w drugą stronę, gdzie na Iloilo z jednej strony raz się jedzie, a potem z drugiej strony. Ja tak właśnie jechałem, tak żeby zwiedzić całą wyspę. I macie najładniejszą plażę na świecie w teorii, Boracay zaliczoną, plus wyspę Iloilo i Negros, tak? No i w drugą stronę na Cebu. Albo w trzecią stronę jeszcze na Bohol. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie. Ukryta manipulacja napisał, albo napisała. Powiedz coś o Agnes. Ona singiel? Zrób o niej mały filmik. Chyba że nie chcesz, bo może się sam tam kręcisz. Czy Agnes jest singlem, to nie wiem. Wiem, że ma kolegów Friends with Benefits, więc tutaj nie wnikam. Na pewno nie będzie chciała filmiku, z tego względu, że dużo Filipińczyków, followersów mojej żony, prawda, jedzie po niej z tego tytułu, że myśli, że ja z nią coś tam, tak? Ale wiem, że ona nie jest jakoś tak, wiecie, osobą publiczną i nie będzie chciała. Tym bardziej teraz jest na mnie zła, bo za dużo wymagam na budowie. Więc jak coś, to bezpośrednio do niej. Dobra, kolejne pytanie. AR Ider 7 albo Ariders 7. Ośrodek na wyspie, ale bez własnej plaży. Brzmi dość absurdalnie. Słuchaj, no to nie jest taka mała wyspa, żeby była ośrodek z plażą. Jeśli chodzi o ośrodki z plażą, to zapraszam na City Hall. Jest tam parę ośrodków za 500, 600, 700 i w górę złotych już liczę. Za dobę mają własną plażę. Mało który ośrodek ma własną plażę. Żeby mieć własną plażę, naprawdę trzeba być bogatym i mieć duży resort. Chyba że mówicie o wspólnej plaży i macie działka przynależy do plaży. No. To jest malutki resorcik, tak naprawdę dla tych, którzy chcą wspierać Polaków, którzy na przykład żyją na Filipinach, a nie jechać się byczyć jak chcecie, tak, no to Meksyk, Egipt i wiele innych, Hiszpania, wiele innych kierunków, Teneryfa i tak dalej jest. Tutaj raczej dla tych, co chcą trochę poznać Azji. Kolejne pytanie. Mamy jeszcze jakieś? Nie mamy. Dobra. No to wszystkie pytania z tego. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na te ciekawsze. Z tego miejsca dziękuję za dzisiejszy materiał, za oglądanie. No i jak Wam się podobało, to łapka w górę, komentarz taktyczny albo jakieś pytanie, żebym mógł Wam odpowiedzieć. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i subskrypcji. Podajcie dalej, podbijcie jak chcecie, jak Wam się podobało, abyśmy mieli większą oglądalność. No i z tego miejsca jeszcze raz dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Dudush residence, shining like a dream, almost at the finish.